Cześć, witajcie serdecznie. Pora na polowanko. Jak wiecie, w Top Hands TV lubimy wszelkie nowości, nowinki i tak dalej. Dlatego jak zobaczyłem w internecie różne recenzje i różne fajne filmiki z takim fajnym symulatorem 3D, napisałem do producenta, do Szwecji, że bardzo proszę o próbkę i mi się udało. Obejrzeli kanał, spodobał mi się kanał i już od ładnych paru tygodni testujemy coś naprawdę rewelacyjnego, co najgorsze będzie bardzo trudno Wam opowiedzieć, dlatego że żeby zrozumieć, co tu się dzieje, trzeba po prostu fizycznie założyć te gogle. I powiem Wam, nasze pokolenie już tego nie zna. Całe szczęście, bo w czasach, kiedy ja grałem w gry komputerowe, kiedy byłem dzieciakiem, gdyby wtedy były takie gogle, to prawdopodobnie grałbym do dziś i zmarnowałbym życie, ponieważ jest to genialne. Natomiast jeżeli chodzi o nasze rozwiązania, firma Game produkuje takie kolby, a to już jest chyba druga generacja, bo to jest normalnie z orzecha prawdziwa kolba, która waży tyle co kolba, nawet troszeczkę więcej. Plus oprogramowanie. Niestety trzeba było sobie kupić takie okulary 3D, które są komputerem. Tutaj nie będę Wam o technikaliach opowiadał, bo się na tym nie znam kompletnie. W każdym razie włączasz, coś tam instalujesz, coś tam wpisujesz hasła. Do tego są kontrolery i bum, już można grać. Oczywiście, żeby skorzystać z tego symulatora, musicie mieć jeszcze kolbę, chociaż też nie, bo samo oprogramowanie pozwalałoby Wam korzystać z oprogramowania, no ale dopiero z tą kolbą wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Już w jakichś materiałach pojawiało się to, w jakichś shortach i tak dalej i duża część z Was była zainteresowana, dlatego specjalnie dla Was robię taką recenzję. Po prostu opowiem Wam o pewnych funkcjonalnościach, dlatego że nie jestem w stanie w jednym filmie powiedzieć Wam o wszystkim. Zresztą nie ze wszystkiego nawet jeszcze skorzystałem. Natomiast, bo jest tego ogrom. Natomiast ktoś tam pisał, że to gówno nie trening i tak dalej. Umówmy się. Żaden symulator strzelania nigdy nie będzie prawdziwym treningiem. Ja już na różnych targach próbowałem strzelać do takich symulatorów, które są na ekranie, na takim rozkładanej płachcie. Bardzo fajna sprawa, no ale jednak po pierwsze 2D, po drugie no jest to bardzo kłopotliwe i chyba kosztowne, a nawet jeżeli nie kosztowne, no to jest na pewno upierdliwe, bo trzeba wykładać cały system, rzutnik, kalibrować i tak dalej. Tutaj zakładacie okulary i od razu możecie grać. Czy tam trenować. Umówmy się, z takich trenażerów to najlepszym trenażerem jest Shise Kino, czyli po prostu coś, co chyba Hubert też widziałeś takiego. Strzelałeś, nie? W Danii? Strzelałem. No i to jest sytuacja, w której strzelacie z prawdziwej palnej broni w normalnym wielkim kinie do poruszającej się zwierzyny i tam jest analizowany strzał. Ale ma to swoje ograniczenia. Pierwsze ograniczenie jest takie, że zbudowanie takiego kina, a interesowałem się tym, uwierzcie mi, dość poważnie, bo był nawet inwestor, to kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Trzeba mieć parę dużych milionów, żeby coś takiego wybudować. Po drugie, trzeba mieć normalną, realną amunicję. Czyli strzelamy po prostu bardzo kosztownie, ponieważ każdy strzał kosztuje tyle samo, dokładnie co strzał z normalnej naszej broni. Tutaj możemy wystrzelać tysiące amunicji za free, bez dodatkowych kosztów, a w dodatku mamy bardzo dokładną analizę naszego strzału. To znaczy bardzo dokładnie jest analizowane to, w jaki sposób ciągnęliśmy za spust, jak prowadziliśmy i tak dalej. Oprócz tego, jeżeli nawet nie wierzycie, że to jest dobry trening, to uwierzcie mi, że jest to świetna zabawa. Ale zrolował. Faktycznie, zobacz. Nie szczeka. Jest, dostał! Dostał. Tak? No, dostał. Jedna samica, trzy byki. Dajcie mi szansę jeszcze raz. A czy ona czegoś uczy? Ja myślę, że jest bardzo realistyczna, dlatego że ludzie, którzy słabo strzelają, osiągają w tym słabe wyniki. Z jednym małym wyjątkiem, 7,5 tysiąca punktów, wiesz o co chodzi.
Ale generalnie ludzie, którzy słabo strzelają, to słabe wyniki mają, a ci, co strzelają dobrze, a trenowałem to już ze strzelcami sportowymi, z różnymi ludźmi, to ci osiągają dobre wyniki. I tak to po prostu wygląda. Game stworzył ten symulator we współpracy z różnymi firmami, ale przede wszystkim we współpracy z Aimpointem. I stworzyli po prostu bardzo realistyczny model celowania, bardzo realistyczny model balistyczny, a resztę zobaczycie sami. Chodźcie z nami, pogramy dzisiaj z nami Hubert, który jest już tutaj drugi raz u mnie, bo już kiedyś trenowaliśmy sobie razem i dzisiaj się troszkę pobawimy. To sobie ustaw, jakie to jest. Dobra, generalnie, żeby to ustawić, potrzebujecie kolbę, jeden z kontrolerów, chyba prawy, cyk i gogle VR. Są różne warianty, przy okazji Wam powiem, są różne warianty, jeżeli chodzi o te aplikacje. My dostaliśmy na testy pełną wersję, ale można sobie wykupować tylko poszczególne moduły. Wybieramy sobie kukuryckę. Tutaj wszystko można konfigurować, a Wam nie będę padał. Wybieramy czy pole trójkątne, dobra, przekosy, pole ma być kwadratowe. Wybieramy sobie stanowiska, drugie, trzecie, pierwsze, tutaj jedno za drugim, fajnie, że bezpieczeństwo. Dobra, wybieramy takie. Zobaczcie, nawet są zasady. Nie wolno nam strzelać do lochy najpierw, nie wolno nam strzelać na wzniesieniu, oczywiście zakaz strzelania do psów i w kierunku stanowisk sąsiadów. No i jedziemy. Bardzo ciekawa sprawa jest taka, że można sobie skonfigurować. Tutaj sobie można przystrzelać broń, czyli w momencie, kiedy tutaj wybieramy sobie, czy chcemy takiego aimpointika, akro dwójkę, albo nawet z otwartych przyrządów można próbować. Co, Hubert, potem spróbujemy z otwartych, nie? Nawet mamy takie powiększenie razy 3, razy 6 to raczej bezużyteczne, trójka też ciężko, albo normalny kolimator. Wielkość kropki, nawet przystrzelanie, na jakim dystansie ma być przystrzelana broń. I co ciekawe, możemy sobie, to jest bardzo ważne, do swojego składu, tak żeby mieć tą kropkę cały czas w środku, ponieważ jest to bardzo realistyczne i tutaj trzeba mieć idealny skład. Możemy sobie delikatnie dostosować, w jaki sposób ma sztucer leżeć w naszych rękach. Dobra, jak jesteśmy gotowi, to zaczynamy polowanie. Punktowane najbardziej są oczywiście czyste strzały. Fajnie, bo tutaj mamy też słuchawki w tych okularach. Nie słuchawki, tylko głośniczki, no słuchawki może. I one są też 3D. Mamy lochę, puszczamy lochę, leży nam warchlaczek. Bardzo fajna sprawa, ponieważ możemy transmitować to czy na telewizor, akurat telewizora nie mam w domu. W każdym razie bardzo fajna sprawa, bo można przez aplikację transmitować to na telefon, wtedy wszyscy mają zabawę. Bo inaczej to jest tak, że jeden strzela, a reszta niestety patrzy i to nie jest fajne. Tu mamy jakąś tikę. Coś idzie. Wow. Nie zdążyłem. Dobra, kochani, no i widzicie, tutaj możemy sobie kontrolować to albo tymi wbudowanymi kontrolerami, albo takim pistoletem, którego ja nie mam, ale niedługo moi koledzy będą mieli. No albo kontrolujemy to sztucerem. Także mamy 8 scenariuszy, jeżeli chodzi o sztucery, 6 scenariuszy z dubeltówką. Tutaj mamy taki jakby kompak, trap, skit i grzywacze, bażanty i kaczki. Mamy tutaj jakieś IPSC, coś tam, strzelanie do blach, jakichś dziwnych, różnych innych. Plus symulatory do strzelb, do sztucerów. To Wam pokażę. Pokażę Wam po jednym z każdego rodzaju. O, powiedzmy, polowanie zbiorowe. Tutaj mamy zasady wyszczególnione po kolei. Tam nie wolno na wzniesieniach, oczywiście nie wolno do psa, bo to wtedy game over, do kolegi. Widzicie, tu z tyłu nie wolno strzelać. Dobra, przelatki. To bardzo z przodu.
Zobaczcie, że możemy sobie przeanalizować chociażby to nasze ostatnie pudło. Na bardzo z przodu strzał. Możemy sobie to zobaczyć na żywo. Tak jak to wyglądało. Pierwszego wywaliłem. Prowadziłem drugiego, tu było dobrze. Korekta. I za bardzo z przodu. A odległość do celu w momencie strzału to było tylko 9 metrów. I tutaj należało... O, tu możemy sobie zobaczyć ten poprzedni strzał do jelenia na przykład. Co tu się wydarzyło? Widzicie? Minimalnie zgórowany. No raczej by leżał. Dobra. Nasze ulubione grzywacze. Do wyboru mamy taki automacik albo dubeltówkę beretki. Weźmiemy dubeltówkę, w sensie boka. 2 stanowiska do wyboru, wybieramy drugie. I mamy kukurycka, takie małe laski dookoła. Widzicie, trzeba bardzo precyzyjnie strzelać, nie ma tam strzelania w kierunku. Ojej! Dzisiaj to trzeba głowę przyłożyć dobrze, bo jak się, widzicie, teraz ruszam głową, to jest tak jak normalnie w strzelbie. Trzeba ten skład mieć prawidłowy. Jest pierwszy dublet, super! No i dobra, sobie możemy zobaczyć tego dubleta. Bardzo fajnie. Dobra. Time challenge, spróbujemy. Okej. Zaliczyłem pudło. Mamy zberaną sekundę za pudło. Runda trzecia. Fajne, powiem wam, to pierwszy raz strzelam. Kurczę. W sekcji czwartej mamy tutaj symulatory strzelectwa sportowego, polowania, nawet są, słuchajcie, egzaminy. O, mogę wam pokazać ciekawostkę, egzaminy z różnych krajów. Mega trudne, próbowałem je już zdawać parę razy, ale się poddałem, bo mi słabo szło na maksa. Słuchajcie, mamy Szwecję, Danię, Jezu, to jest chyba Dania, co? Francję i Niemcy. No dobra, spróbujemy może niemiecki egzamin zdać. Tutaj mamy naukę albo egzamin. Dobra, robimy egzamin. Dobra, zajączek wydaje się w miarę łatwy. Ile tych zajączków? 10 trzeba aż? Dobra, zajączek zaliczony. Teraz sadzik. 6 kul, 5 przebiegów. Dobra, niezaliczony pierwszy. Ujujujujujujuj. Ale słuchajcie, 50 metrów to ja mam za dużą kropkę. Tego zmieniamy, słuchajcie. Damy sobie tak, to powiększenie i zmienimy kropkę. I teraz będzie zupełnie inna rozmowa. Próbujemy jeszcze raz.
Troszeczkę spóźniłem. Ten mamy zaliczony. I ostatni, żeby zdać. Jest. Zaliczony. Dobra, czyli mamy zaliczony egzamin. No i dobra, i po tym całym materiale spodziewam się dokładnie 2 rodzajów komentarzy. Jeden to jest: A komu to potrzebne? Komu to potrzebne? No właśnie. A dlaczego? Dlaczego? o Boże, na co to komu? I w ogóle jakiekolwiek te sprawy, Gówno. no to już tu nie mam wyrazu uznania. Absolutnie, nawet Weto, całkowite! Gratuluję tym, którzy tak komentują. A druga część komentarzy będzie, jak to zdobyć, jak z tego postrzelać. Więc jest kilka opcji. Zaprosić nas na jakąś super zbiorówkę, na której będzie ekstra i wtedy weźmiemy to ze sobą i można sobie postrzelać. Druga opcja to, z tego co wiem, chłopaki w tropie, ci, którzy sobie to ze mną testowali, to się zafascynowali i będzie u nich można niedługo we Wrocławiu sobie tak po prostu, chyba za darmo mam nadzieję, po prostu postrzelać dla fanu. No a trzecia opcja to oczywiście sobie to kupić. Nie jest to jakoś turbo drogie, bo to urządzenie kupuje się tam w granicach 1700 zł, coś takiego. W każdym elektromarkecie w Polsce można to po prostu kupić i na luzie można ściemnić żonę, że to jest dla dzieci, bo to też może być dla dzieci. No a tego game'a, ten moduł myśliwski kosztuje 550 euro i to trzeba zamówić po prostu ze strony www.game.com do 10 listopada na hasło Top Hunt. Uwaga, nie Top Hunt, tylko Top Hunt. Jest 10% zniżki oraz gratis pole z kukurydzą, które jest genialne. Bardzo serdecznie Wam polecam. Przekosy kukurydzy, czyli legalne polowanie spod kombajnów. Dzięki serdeczne, że byliście ze mną. Dajcie znać. Wszystkiego dobrego. Dashbur. If you're finished, unload and show clear.